Ale piękna metrówa! Gruby, potężny, żuławski szczupak. Cześć ponownie, witajcie na kanale AMS Fishing Team. Ostatnio zabraliśmy Was na poszukiwania okoni na naszej ulubionej żuławskiej rzece. Dzisiaj, prócz okoni, będziemy starali się dobrać do szczupaków. Co prawda pogoda, tak jak widzicie za mną, nie sprzyja łowieniu szczupaków. Mamy flautę, mamy słońce, więc mamy wszystko to, co do szczupaków jest po prostu niepotrzebne. Ale pomimo tego mamy nadzieję na jakiegoś grubego, fajnego, jesiennego pajka. Zaczynamy wędkowanie. Tadam! Także zaczynamy od szczupaków. Mamy już późną jesień, więc te szczupaki powinny stać nieco głębiej. Niestety z naszych obserwacji, nie tylko z naszych, wynika, że głębiej ich nie ma. One w dalszym ciągu przebywają na płciznach, w dalszym ciągu na łąkach, w dalszym ciągu niedaleko trzcin. Więc na dzisiaj plan jest bardzo prosty. Mamy do obłowienia kilka łąk. Pewnie będziemy zahaczać również rynny, spadki, ale to bardziej w poszukiwaniu okonia. Szczupaki na łąkach, a jak łąki, to oczywiście zaczynamy od obrotówek od Manifika. Na pierwszy rzut leci obrotówka w kolorze tęczy. Ostatnio dała z łąki ładnego okonia, więc czemu miałaby nie dać szczupaka? Lecimy z tematem. Słuchajcie, tak jak wspominałem, jesteśmy na bardzo płytkiej wodzie. Tutaj pod nami jest metr, Artur, ile? Metr z hakiem? Metr 20? Metr 60? Nie trafiłeś ani razu. Dobrze, to powiedz ile jest? 40. Okej. No w takim razie jesteśmy na bardzo płytkiej łące. Pod nami jest metr 40 wody. Na blacie. Dokładnie, na blacie. Ten blat jest bardzo czysty. Woda w naszej żuławskiej rzece jest momentami krystalicznie czysta. Te szczupaki tutaj na pewno stoją. Jestem o tym święcie przekonany. Z tym, że nasze napływanie na te miejscówki i nasza łódka zostawiająca cień. Dlatego też ustawiliśmy się pod słońce, żeby chociaż nasze cienie padały za plecy, a nie w miejscach, gdzie będziemy rzucać. Powinno to chociaż w jakikolwiek sposób podnieść skuteczność naszego wędkowania. Co tu dużo mówić, na takiej płytkiej wodzie nie zastosujemy jakichś mega ciężkich przynęt. Te przynęty oczywiście mogą być większe, jednak muszą być bez znacznego obciążenia. W grę wchodzą dżerki powierzchniowe, obrotówki, gumy bez obciążenia i pewnie jeszcze wiele innych rzeczy. Ja mam zamiar na samym początku przerzucić całą paletę kolorów od Manifika, jaką mam. Zobaczymy, czy coś wyjdzie. Artur zacznie łowienie od gum. Przepraszam Ciebie. Jesteśmy na blacie, zacznę dżerka. O! Więc mamy szybką zmianę decyzji. Artur zacznie od żerka. Już miałem w głowie powiedzenie, że mamy miękkie kontra twarde. Jednak to dalej będą twarde kontra twarde. Z tym, że będziemy mieli dwie przynęty, które pracują zupełnie inaczej. Czyli zaczynamy od dżerki kontra obrotówki. O, jak to pracuje. Tak jak mówiłem, zobaczcie, tam jest płytka łąka, tutaj są głębsze spady, więc będziemy tak się przemieszczać z lewej strony na prawą stronę, bądź z prawej na lewą, zależy jak się patrzy. I to jest oczywiście tylko moja teoria, nikomu nic nie narzucam, Arturowi też nic nie narzucam. Lewa strona szczupaki, prawa strona okonie, więc staramy dobrać się do jakiegoś garbusa.
Zobaczcie, co zostaje z czerwonego wasabi po kontakcie z drapieżnikiem. Tylko najlepsze jest to, że nie wiadomo jakim. Drapieżnik. Bardzo drapieżnym drapieżnikiem. O, jest. Jest! O kurde, ale bydle! Ale bydle! Ja cię kręcę, to jest ta drufta. Ale bydle! I powiem wam tak, jest w obrębie głowy. To się liczy. Słucham? Jest w obrębie głowy, liczy się. Ale olbrzym. O nie, jednak nie jest w obrębie głowy. Cholera, no. Z tamtego roku pewnie. O Jezus Maria. No jak takie biorą to... To wezmą mi większe. Niestety kilkanaście rzutów tęczową obrotóweczką. Nic się nie dzieje, więc zmieniamy kolor. I do wody leci soczysta czerwień. Kolejnych kilkanaście rzutów czerwoną obrotówką. Niestety w dalszym ciągu bez efektów. Więc lecimy dalej z moją paletą kolorów. Chodź tutaj. Leci do wody chyba najbardziej naturalna obrotówka, jaką mam w swoim pudełku. Niebieski ze sreberkiem. Klasyk i z czerwonym celownikiem. Zobaczcie, tak a propos, to jest porównanie obrotówek, jeżeli chodzi o rozmiary. To jest rzeczna? To jest grubna. Tak, No, raz, dwa, trzy, cztery, takich 5 obrotówek prawie wchodzi. Niestety sreberko nie z niebieskim i z czerwonym celownikiem nie dało efektów, więc lecimy z następnym kolorkiem, tym razem na ciemno, czarno, biało i czerwony celownik. Zmieniła nam się pogoda, zaszło słońce, przyszedł deszcz, jest nawet fala, a pomimo tego one i tak dalej nie chcą brać. Będą brały. Ja wiem, że kiedyś będą. Nie, kiedyś tylko... Mają 26 minut, do godziny 14 musimy złowić po 2 sztuki. Okej. Już 14? 13:34. Jezus. Jak ten czas leci. Ale piękna metruwa! Metruwa, ludzie! Dobra, dawaj, podbieraj. Niech trochę jeszcze się wyszaleje. Piękna bestia. Jesienny komplecik właśnie. Drive Jig i akurist. Żółwik. Jest fajnie. Jest fajnie. Ale zobacz, gdzie ona ma ten Piękna sprawa. Mamy ją. Wiedziałem. Piękna a mówiłem, sprawa. że będzie? Mówiłeś, tak, 20 minut mówiłeś. Tak. 20 minut w deszczu. Super sprawa, naprawdę, pięknie. Super! Brawo!
Brawo! Gruba, strasznie gruba, taka nasza właśnie. No. Nasza żuławska. Ależ grubas. Potężny grubas. Ale zobaczcie. Już taki łeb. Gdzie to? Delikatnie wpięta. Ale głęboko wpięta. Tak, ale delikatnie normalnie. Zobaczcie. W opisie filmu będzie link do tej przynęty. 83, ale gruby, zobaczcie. 83 cm. Gruby, potężny, żuławski szczupak. 14:18. Mówiłem, że będzie po 14. To jest to. Ale Wiara. tłusty. Wiara. Sadło zwisa. No i to Dobra. co? Wypuszczamy okazy. Leci. No to co, Arturze? A, Żółwiczek? dzięki. Gratulacje. Dzięki za podanie. Piękna sprawa. Piąteczkę jeszcze raz. No, taka wymęczona ryba. Yeah! Słuchajcie, popełniłem chyba olbrzymi błąd z tymi obrotówkami. Myślałem, że obrotówka jest to znakomita przynęta na łąki. No i pewnie tak jest, ale chyba nie dzisiaj. Artur wyciągnął pięknego, żuławskiego, grubego szczupaka na gumę. Link do tej gumy znajdziecie w opisie. Jest to nowość na 2021 rok. Guma od Quantum o nazwie Biszwunder. Biszwunder! A mi nie pozostaje nic innego jak zmienić moje obrotówki na gumy i dopaść podobnego, albo nie, czemu podobnego, większego, większego szczupaka niż Artur. Zmieniamy się, zmieniamy obrotówki na gumy i lecimy z tym tematem. Mam dobre przeczucie. Mnie niestety kolega Artur nie poczęstował swoją magiczną gumą, więc muszę ratować się kanibalami. No trudno, wiecie, takie życie jest, no. A zobaczcie, to jest ta magiczna guma, o tam, wisi sobie w dole. Wiecie co, tak sobie analizuję tą całą sytuację i dlaczego to Artur, a nie ja, zazdroszczę mu w tym momencie. Ja chyba popełniłem jeden zasadniczy błąd. Zamknąłem się na obrotówki, to jest na pewno pierwsza rzecz. Druga rzecz, założyłem sobie od razu, że jedna strona okoń, druga strona szczupak. Co okazało się kolejnym błędnym założeniem, ponieważ Artur złowił tego szczupaka po stronie, która według mnie miała być okoniowa. Ja po prostu, Michał, wierzyłem, że po 14 sobie ryba. No i widzisz, no i to jest wiara, ale widzisz, męczysz szczupaka. Ty dzisiaj jeszcze ani razu okoniu rzuciłeś, nie? No, nie no, rzucałem. Czy rzucałeś kilka razy? Dokładnie, a ja gdzieś tam skupiałem się na tym okoniu niepotrzebnie. Ja to konia nie ma, ale tę obrotówkę miałeś, chyba to miałeś bardzo mega uniwersalną przynętę. Też prawda, ale widzisz, no do obrotówki nie chciały wychodzić, tak? Cholera wie, co było jakby machać tymi, wiesz, obławiać te łąki gumami. Druga sprawa jest taka, że po prostu zmieniła się pogoda i to też ma na pewno wpływ na to, co się przed chwilą wydarzyło i to olbrzymi. Jak przyjechaliśmy z Arturem na łowisko, a to była flauta, było wielkie, olbrzymie, rażące słońce. Łąki były naświetlone, woda bardzo czysta i to, co było wspomniane na początku filmu, że ciężko będzie w takich warunkach dostać jakiegoś fajnego pajka. Zaczęło padać, potem przestało, potem zaczęło mocniej, przyszła większa fala, no i co? No i mamy pięknego szczupaka, tak? I mamy pięknego szczupaka. To nie jest najlepsze, ale właśnie to jest pogoda typowo szczupakowa według nas. Dokładnie, to jest, wiecie jak to jest, pogoda zła dla wędkarza jest dobra dla ryb, no i to się sprawdza po raz kolejny. A jak mówi stare, pradawne wędkarskie porzekadło, ten kto nad wodą nie przebywa, ten ryby nie złowi. Dobra, no nic, co, mamy jeszcze godzinę łowienia, mamy jedną łąkę, mamy tam trzciny, możemy się wrócić, no mamy generalnie mnóstwo terenu. Dobrze wiedzieć, że te szczupaki tutaj są, na pewno to nie był jedyny szczupak, jaki tu się ostał i jaki żeruje, więc nie pozostaje nic innego, jak po prostu machać. I tutaj kolejne wędkarskie porzekadło, machaj wędą, ryby będą.
zobaczcie, co tu się teraz stało. Pamiętacie początek filmu? Słoneczko, okulary, flauta, a za ciepło się ubrałem, a potem i ta czapka, lepiej było z daszkiem, no. Żeby udowodnić swój wędkarski kuszt, powinienem zrobić jeszcze jednego. Tak, Bo jeden to przypadek. więc Na plecionkę też się nie liczy, nie? tak, więc pozostawmy to może przypadkowi. I na nową przynętę też się nie liczy. Dokładnie, no bo to Artur ma w ogóle przewagę, tak? Bo ja tam mam w pudełku jakieś stare kanibale, pogryzione, pomemłane, tu mnóstwo razy już ryba to widziała. Tu Artur wyskoczył z jakąś nowością, nawet nie dał jednego. No to nie. Ja przecież ci nie dam rzeczy, która nie będzie łowiła, tak? Musiałem sprawdzić, czy ona łowi. Ale teraz już nie będzie. Okazuje się, że łowi. Teraz już nie będzie łowić, no bo już Dam ci go. poznały, no. Dam ci go za chwilę. Nie. Dam ci go w samochodzie dopiero. Dobra, trzymam słabo. Na następnej wyprawie wam go pokażę. Jak nie pokażę, to znaczy, no wiecie. Nie, teraz już ci może być ciężej ogólnie, bo szczupak wrócił do domu, więc powiedział wszystkim kolegom, że pływa takie cudo, że to nowość na 2021 rok. Biswunder. A Biswunder. Już się nasłucha na łódce, jak mówiliśmy Biswunder, tak, że już wie, o co chodzi. To brzmi groźnie. Tak, nie dość, że brzmi groźnie, jakieś płetwy jeszcze gumowe po bokach są. A że czeka nas jeszcze kilka razy drużno w tym roku. Coś czuję, że ta przynęta do końca sezonu nie dożyje. Do Sylwestra i będzie można odpalić ją razem z fajerwerką. Tu zobaczcie, jeden celownik. Tak, tutaj możecie sobie zamontować do zbrojkę kotwicę. Na górze jest drugi celownik, jest idealne miejsce właśnie na hak. A szczupak w wodzie naprawdę te 2 punkty widzi doskonale, one tak się odbija. Tak jest, dokładnie. I w to właśnie celuje, tak? Do tego macie to, co ja mówiłem już. Zobaczcie. Jakie płetwy śmieszne. Pierwszy raz coś takiego widzę, Artur raczej też. Naprawdę. No, bardzo fajne wykończenie. Fajna, elastyczna guma. Pracuje wyśmienicie pod wodą. Brzuszek fajny ma, pełny, taki najedzony. Tak jest, pełny brzuch, biały ogon. Super sprawa. No i niestety nie udało mi się wyciągnąć szczupaka dzisiejszego dnia, za to Artur. Piękne 83. Dokładnie, i tu muszą lecieć łapki w górę dla Artura, bo to był po prostu przepiękny szczupak. A my co? Kończymy dzisiejsze wędkowanie, już jest, zobaczcie, szaro. Znaczy szaro, no zaczyna się robić szaro, jest ciemno, z tyłu idzie taka dosyć niefajna chmura, która zapewne przyniesie po raz kolejny deszcz. Dzień można uznać za udany, melduje się na łodzi piękny szczupak, co prawda nic innego nie udało się wyciągnąć, ale takie szczupaki to po prostu ratują wędkarskie wypady i szczerze, gdybym miał łowić taką jedną sztukę na każdym wypadzie, to byłbym w niebo wzięty. Mamy deszcz. Dokładnie, mamy deszcz, zobaczcie. Zaczęło się, więc my się również zwijamy, żeby jeszcze bardziej nie zmoknąć. Do zobaczenia w kolejnym odcinku na AMS Fishing Team. Kolejny dzień, kolejna woda i kolejny raz szczupaki. Muszę wam coś pokazać, żeby nie było. Dostałem od Artura Biswundera, tego Biswundera, na którego w ostatnim filmie złowił pięknego, grubego, tłustego szczupaka.